O, witam, teraz działa. Start the shield, trusty wooden club, and come back for some action. You can now defeat the wolves, gather experience, loot resources, and some raw food. Now, building a first basic shelter is the next important step for survival. Use a workbench to craft a construction hammer and some building blocks. If you want to learn more about building and terraforming in Enshrouded, you can check out the video available in the top right corner of your screen or find the link in the description down below. As we finish the construction of our very first cozy hut, in order to rest, we must make sure to craft a, not so comfy bed from the workbench. You can place it in... Ale w takich gierkach właśnie to Fallout 4 miał coś takiego chyba. Ten system wtedy jak zaimplementowali do budowy, nie? Że mieliście gotowe całe te części, takie duże płaty, co ograniczało wam jakby możliwości budowlane. Budowlano-architektoniczno, albo architektoniczno-budowlane. Bo na przykład w Valheimie mieliście więcej małych deseczek i mogliście to sobie fajnie łączyć, te konstrukcje były takie bardziej fikuśne. A tutaj, no to jak będziecie mieli tyle gotowych elementów, to będziecie ograniczeni właśnie przez te... No zawsze się jest ograniczony przez dostępne elementy, no ale ten element jest jakby większy, mniejsze pole do popisu, żeby to łączyć chyba, no ale zobaczmy dalej. Inside, and after a hot days of work, a good night's sleep is in order. This will give you a rested buff. Now, the real adventure begins. Your first quest, finding the blacksmith. There is a bridge that would get us to the vault where we might find the blacksmith, but unfortunately it's been destroyed. So A ten widok fajnie wygląda na tym trailerze. Całkiem spoko. Tylko grafika jest taka... Te survivale wszystkie mają tą grafikę taką na jedno kopyto, mi się wydaje. Takie ja odnoszę wrażenie, taka plastikowa jest bardzo. Że jak budujesz jakiś budynek z drewna, to ty stawiając te mury nie czujesz, że to jest na przykład drewniane, nie? W Valheimie było czuć. W Valheimie było czuć. we need to go through the fog in order to reach the other side. The shroud has engulfed all of the world and we only have limited time to survive within it until we die. So we have to resurface quickly enough before our time runs out. The remaining time can be seen on the new HUD element below our compass. As you are in the shroud, keep an eye on the timer. Your protection against the fog won't last forever. Find the hourglass capsules to extend your exploration time and discover secrets hidden within the shroud. As we approach our quest location, stealth is your ally when approaching enemy camps. You may take a different approach at first, but remember, one of the best ways is to sneak around, avoid detection, and surprise your enemies with an attack from behind for extra damage. The Enshrouded. Kurde, wydaje mi się... Nie wiem, Valheim dla mnie jest, powiedzmy, survivalem prawie idealnym, bo robi to, co robić ma. To wydaje mi się, że będzie takie trochę, pomimo tych trailerów, że się nahypuje ktoś za bardzo i okaże się dużo gorszą grą niż jest w rzeczywistości. Tak jak było z tym Lord of the Rings, co z tymi krasnoludami. Nie pamiętam tytułu, ale tam to okazało się mega gównem. Na przykład. Conquered your opponents, gathered loot, and gained experience. Our next step is to unlock the secrets of the ancient vault. And as a reward, we will be able to set the blacksmith free to join our ranks. Moria tak. We can now teleport back to our cozy home by using the map and fast travel. Cozy home. Enshrouded allows the players to lock onto enemies in order to focus their attacks and movement on specific opponents. As the enemy attacks, you can block their action with or without a shield. Blocking an attack costs stamina, and once depleted, attacks cannot be blocked anymore. Nie wiem, zbyt plastikowo to wygląda dla mnie na tym trailerze. No bo jeżeli chcą zrobić gierkę survivalową z nastawieniem na jakieś tak, no jest staminka, co będzie utrudniała trochę te walki, z lokowaniem jeszcze wrogów i tak dalej, no ten system walki będzie do dupy, mi się wydaje. W Valheimie było proste, po prostu masz pikselki trochę, graficznie nie jest to wymagające, zajmuje niedużo, bierzesz sobie surowce, zbierasz i tak dalej, wszystko miało tam ręce i nogi, był klimacik, było wszystko, nie? I fabułka polegała na tym, że miałeś po prostu bossy do spizgania i zdobywałeś nowe moce. The right timing, you can also parry enemy attacks. A successful parry will block incoming attacks but also heavily drain the enemy's stamina. This leads us to the merciless attack, a powerful finisher that can only be used when an Powerful finisher. Powerful finisher, kurwa, proszę.
This leads us to the Merciless Attack, a powerful finisher that can only Gdzie krew, gdzie jakieś pierdolnięcie. Ja rozumiem, że to jest gameplay demo, tak? Jeszcze wiele się może zmienić, ale jak znamy, jak tam historia gier pokazała, no w większej ilości rzeczy się to nie zmienia i zostaje tak jak jest. Warcraft 3 Reforged na przykład. Nawet jeszcze gorzej, bo tam była kampania zajebiście przedstawiona, że poprawią to będzie, a wyszło co wyszło. No. be used when an enemy stamina has been depleted. Once the attack becomes available, it can deal a devastating blow to your enemy. In Enshrouded, you will have a variety of powerful weapons to choose from. Jeszcze For raz. example, in Enshrouded, you will have a Ten moment wybuchu tego, te cyferki, głowie czcionka cyferek. Pierwsze skojarzenie z jaką gierką macie? Fortnite. Moje pierwsze. variety of powerful weapons to choose from. For example, you can use bows for ranged combat in combination with different types of arrows. There are also wands for faster shots of elemental damage types, as well as staffs for mana-based slower and heavier attacks that can also affect group of enemies. Apart from swords, there are also heavy melee weapons like hammers. Ze wszystkich szkół magii w grach występujących najbardziej kręci mnie chyba elektryczność. I najlepiej ze wszystkich, jakie do tej pory tak w sumie, znaczy satysfakcjonujące casty, nie wiem, no Lightning Boltów na przykład, no to Diablo chyba Resurrected mi się wydaje, że tam, czy głupoty pierdzielę i mi się pomyliło. Elemental damage types, as well as staffs for Ale mana-based. tutaj to wygląda... Czemu nie mogą zrobić jakiegoś naprawdę takiego, nie wiem, że prąd to prąd i napierdala jak, nie wiem, na przykład Raiden w Mortal Kombat, no. Zresztą w Mortalu jest to świetnie zrobione, w Diablo 4, no do bani ten prąd wygląda strasznie brzydko. Slower and heavier attacks that can also Tutaj też, tak, w affect większości group of gier, które ja enemies. widzę, to jest Apart to- from swords, there are also heavy melee weapons Spell, like nie? hammers and axes, as well as explosives, hopefully offering the weapon of choice for different kinds of playstyles and challenges. Now that you're familiar with the basics, Enshrouded places a strong emphasis on the value of preparation before entering into combat. It is important to focus on extensive preparations, such as resting, cooking various foods by using recipes, as well as potions and other items to gain an advantage in the battle. Keep an eye on our YouTube channel where we will explain this in a bit more detail. As you explore the world of Enshrouded, you'll encounter many enemy factions such as the Fel, Scavengers, Wild Beasts, and Wildlife. Each of them can be found in unique areas of the game. There are various approaches you can take towards enemy fights. Na ile If sposobów you're masz the type jedność of player who piorunem? prefers to avoid direct combat, Może. you can choose to scout and Może masz sneak your rację. way around enemies Ale to chodzi, avoid że nawet chodzi o samo przedstawienie wizualne, nie? Tego prądu, jak on wygląda w gierce. alerting them to your presence. For players who enjoy ranged combat, you can also use bows, staffs, and wands to attack enemies from a distance. As the world of Enshrouded is fully voxel-based, you can even dig your way around the obstacles. The possibilities are endless, and it is up to you how you'll use this approach. Another way to approach enemy fights in Enshrouded is by using a glider. The glider allows you to fly over and approach enemy camps from above, given the element of surprise. In this section, we'll be discussing the game's leveling system, customization, and multiplayer experience. As players explore and survive in the game, they will gain experience points and level up. With each level gained, players will unlock skill points that can be used in a skill tree. For example, there are active abilities such as double jump, sneak attack, and blink, Jezus but there are Maria. also passive skills that improve your abilities or automatically Wszystko zostało wpieprzone do tej chyba gry, co? Staminka podczas walki, no crafting wiadomo, bo musi być, bo to jest survival i to tam budyneczki, domeczki, mebelki, żarełko, bo musi być, survivalu w sumie żarełko, bronie, alchemia, drzewko umiejętności, które tutaj się wydaje, że jest dosyć spore. Przypomina to z tego, z Path of Exile powiedzmy, albo z, nie wiem, Valhalla na sterydach, albo Valhalla Survival. I co tam jeszcze było? No to leveling postaci wiadomo. Nie wiem, czy nie jest za dużo wrzucone i gdzieś się nie pogubią, summa summarum wyjdzie z tego trochę kupa. under certain conditions. All the skills and players' class directions can be mixed in any way possible, which allows for a variety of different builds.
In the world of Enshrouded, crafting basic weapons can be done at the blacksmith and other NPCs, but legendary weapons and armors can only be found through world exploration. Higher rarity weapons have additional perks that can be unlocked through upgrading. Apart from a single player, the game also allows players to play with up to 16 players on a dedicated server in a co-op environment. 16 graczy na Playing serwerze, together with tak? others will allow each player to have a specific role in a team when exploring for resources, armors, weapons, and fighting together. Players can also heal and buff their party members or revive them if they fall to the enemy, enhancing the co-op experience. To ty, to oni chcą zrobić z tego coś na zasadzie survival MMO po prostu, tak? Dla 16 graczy na serwerze. Jeżeli mają być jeszcze podziałki, no nazwijmy to na rolę w party. Czyli będzie tank, healer, DPS i jeszcze ewentualnie co tam mogą sobie wymyślić do tego. No teraz już tam nawet League of Legends określają mianem MMO, tylko że no kiedyś to było tylko MMORPG i tyle. Mówię się MMO, chodziło ci o RPG, na przykład o WoWa, czy tam o Ultimy Online, nie? And crafting stations. Now, we have to make sure to give blacksmith a sheltered spot. By giving a roof over your blacksmith's head, you will be able to unlock more crafting recipes. Now, let's upgrade the armor. One of the very first armors that you will be able to unlock is the very fashionable fur armor. Let's go into the woods for some hunting. Hunting becomes an exhilarating challenge, and nothing screams adventure like wielding a bow. Sneak up on those speedy animals and aim for the head for the critical shots. As you kill the wildlife, you will be able to collect necessary resources, such as animal fur, raw food, and bones. Now, we need to find or craft a campfire to unleash our culinary skills and cook up a feast of delicious foods. When you cook food, you have to be careful not to overcook it, otherwise you'll be eating charcoal for days, which I can't imagine is good for you. This is just a basic way to prepare food while you're out on adventures. You will be able to cook more advanced recipes at home. Now, the perks. Check your status tab in the character menu to see what effects different types of food have on you. You can also see if you are well rested, or if there are any negative effects such as being cold or poisoned, for example. Our next quest is to explore the Elixir Well. Let's use our glider to get there Ten quickly. glider mi się podoba. Now, as you've been leveling Ale up through to the game, troszeczkę za you will be mało, żeby unlocking skill points to przekonać customize do your character wygrania as you w please. taką giereczkę, No restrictions nie? Ale here. ja też chyba nie jestem targetem survivali ogólnie. No dla mnie kwintesencją survival, to co wszystko co jest, to co bym oczekiwał na razie, to jest Valheim. Tak naprawdę. No i tak w niego nie gram, bo są inne gry do ogrywania, nie? Mix and match classes and dive into endless fun, and remember, you can respect later, so feel free to experiment. Let's start with unlocking the evasion attack. Combining a glider approach towards your enemies with an evasion attack can be extremely helpful with not losing any momentum. This will let you unleash a devastating attack upon landing. As an example, you can take a high position by one of the elixir's walls, scout around to see where the enemies are, and once you are ready, drop in on them to unleash a devastating attack. Wydaje mi się, że za dużo rzeczy chcą tutaj już upchnąć w tej jednej gierce, że z survivala chcą zrobić to wszystkiego po trochu, a skończy się na tym, że żadna z mechanik nie będzie dobrze działać i co jeszcze nie stoi za tą grą, to świat, bo 100 razy bardziej bym osobiście jakbym miał sobie w coś zagrać tego typu, to bym widział to, nie wiem, w jakimś uniwersum już znanym, nie wiem, Warcrafta, Władcy Pierścieni, Gry o Tron, wiecie o co chodzi, nie? Czy to w Forgotten Realms, czy gdzieś, a tutaj mamy sobie jakiś świat nowy, ktoś sobie wymyślił, nie ma tam podwalin, nie ma jakiegoś lora głębszego, bo po co to robić? W sensie, no grasz w grę, okej. Cel tego. On the approach of the well entrance, those mysterious return beacons are your saving grace. Replenish your time in the shroud and revive next to one if the worst happens. Let's climb down and explore the depths of the elixir well. With bravery and skill, you will face... Ale zobacz w ogóle, zobaczcie animację tej postaci waszej głównej, jak to wygląda. Przecież to wygląda jakbyście sobie chodzili, nie wiem, no... jakimś
nie unikalnym waszym awatarem, tylko pierwszą lepszą postacią, zwykłą taką, o, takim plastikowym ludzikiem, nie? I macie pokonywać, nie wiem, potężnych przeciwników, zrobić zajebiste jakieś epickie przygody i zbadać niezbadane miejsca do tej pory. A daunting boss in the world. To do that, you can use different weapons such as swords, Boss. axes, and for range. To jest boss. Tylko, że jeszcze jest boss bez nazwy. Prawy górny róg. Use different weapons such as swords, Ale dobra, no Axes. wczesna wersja, no czy nawet and for na range potrzeby combat, tego trailera. bows, staffs, and wands. Remember, mixing and matching any weapon is possible. As you defeat the boss, a Nawet- legendary Nawet Harry Potter musiał im się spodobać, jak różdżki są zwykłe, takie co sobie strzelają, tak piu piu piu, piu piu piu, światełkami. axe, hammer, or sword awaits you, enabling you to destroy the Shrouded. This means that the fog will go away temporarily, but will reappear again so that if the players from your party want to do the quest again, they can. Back at home, we can focus again on our crafting and mastering. With more experience and materials, we can now unlock a forge and charcoal kiln. First of all, let's start with a charcoal kiln. You will need coal in order to start producing metal sheets at the forge. Now, let's set up the forge to craft metal sheets, which will allow you to unlock a new set of tools and new armor. So, prepare yourself. More exhilarating quests and adventures await you in the mysterious world of Enshrouded. No cóż, co mogę powiedzieć, ja targetem nie jestem, ale po tym gameplay demie, trailerze, nie official gameplay demo stwierdzam, że za dużo zostało tu naćpanych rzeczy i po prostu to się nie sprawdzi, co nie? Tyle.